Cześć, witam Was. W dzisiejszym odcinku recenzja prawdopodobnie najlepszych mikrofonów bezprzewodowych obecnie na rynku, czyli Rode Wireless Go 2. W tym teście także porównam Rode Wireless Go 2 z jedynką i zobaczymy, który z mikrofonów jest lepszy, który daje lepszą jakość dźwięku i czy rzeczywiście warto dopłacić do wersji drugiej. A teraz opowiem Wam o 5 rzeczach, które Rode Wireless Go 2 robi po prostu dobrze. Pierwsza, najważniejsza rzecz to oczywiście ta, że Rode Wireless Go 2 to system bezprzewodowych dwóch mikrofonów krawatowych. Jest to system dwukanałowy, dzięki czemu możemy rejestrować dwa niezależne źródła dźwięku. Mikrofony także mają zwiększony zasięg do niesamowitych 200 metrów, co daje pewność, że nie stracimy sygnału, nawet jeżeli bardzo oddalimy się od nadajnika. Trzecia rzecz, całkowita nowość, jeżeli chodzi o mikrofony bezprzewodowe. Każdy z mikrofonów ma wbudowany w sobie rekorder, dzięki czemu może zapisać do 24 godzin materiału skompresowanego lub do 7 godzin w wysokiej jakości. Czwarta rzecz. Rode Wireless Go 2 to system, który możecie podłączyć w tym momencie praktycznie do każdego urządzenia. Odbiornik ma dwa standardowe wyjścia. Oczywiście 3,5 mm wyjście mini jack, a także wyjście USB-C. W zestawie dostajecie standardowy kabel mini jack 3,5 mm do mini jack 3,5 mm i nim możecie się podłączyć na przykład do aparatu oraz do telefonu przez przejściówkę. Ale Rode zrobiło małą rewolucję, ponieważ w tym momencie, używając kabla standardowego USB-C, możecie się podłączyć do iPhone'a, iPada, telefonu z Androidem czy do komputera. I we wszystkich tych urządzeniach mikrofony Rode Wireless Go 2 są wykrywane z miejsca. Nie musicie nic konfigurować, co znacząco przyspiesza w ogóle używanie tych mikrofonów. I piąta, ostatnia rzecz. Te dwa mikrofony możecie nagrywać w dwóch trybach. Rode Wireless Go 2 daje możliwość nagrywania tego w formie mixa i wtedy te dwa mikrofony są łączone od razu i dostajecie taką złączoną ścieżkę dźwiękową i to jest przydatne na przykład w momencie, kiedy chcielibyście te mikrofony wykorzystać do transmisji na żywo albo do wideokonferencji w Zoomie, gdzie będą siedziały dwie osoby i od razu chcecie, żeby te dwie osoby były zmiksowane i puszczone na ścieżkę stereo. Ale możecie mieć sytuację, kiedy robicie jakiś bardziej profesjonalny film, oczywiście używacie tych dwóch mikrofonów, są dwie osoby, które mówią i wtedy możecie bardzo fajnie wykorzystać ścieżkę split. I w tym momencie mikrofon pierwszy jest nagrywany na lewy kanał, a mikrofon drugi jest nagrywany na prawy kanał. Daje Wam to później możliwość korekty każdej z tych ścieżek, każdego z tych dźwięków osobno w programie do postprodukcji, a następnie, gdy uzyskacie odpowiednie poziomy dla tych dwóch mikrofonów, połączenie ich i wyeksportowanie gotowego filmu. W zestawie Wireless Go 2 znajdziecie dwa nadajniki i dwukanałowy odbiornik, który umożliwia połączenie obu mikrofonów w celu nagrywania dwóch źródeł dźwięku do jednego urządzenia. Dodatkowo w pudełku znajdziecie trzy kable USB-C, jeden kabel mini jack 3,5 TRS, trzy osłony typu deadcat do mikrofonów oraz pokrowiec. Odbiornik ma wymiary identyczne z wymiarami pierwszej wersji Wireless Go. Na górze jest ekran odbiornika, wyświetla on ikony przedstawiające poziom baterii, siłę sygnału i poziom wejściowy dla każdego z mikrofonów po lewej i prawej stronie u dołu. A ikony przedstawiające żywotność baterii, tryb podświetlania i wzmocnienie wyjściowe odbiornika znajdują się na środku. Powyżej znajduje się wskaźnik poziomu wyjściowego odbiornika, który ułatwia monitorowanie poziomów wchodzących do aparatu i można dzięki niemu sprawdzić, czy sygnał nie jest przesterowany. Na obudowie jest też włącznik. Krótkie naciśnięcie może służyć do zmiany trybu podświetlania lub po wcześniejszym ustawieniu w aplikacji Rode Central do szybkiego flagowania na timeline'ie. Z boku natomiast jest wejście USB-C oraz wejście mini jack 3,5 mm. Na spodzie natomiast znajduje się klips montażowy. Z tyłu natomiast są przyciski kontroli wzmocnienia lub po wybraniu mikrofonu i naciśnięciu od wyciszenia mikrofonu.
Obok przycisk przełączania się między mikrofonami lub po dłuższym naciśnięciu odparowania odbiornika z nadajnikami. Jeżeli naciśniemy oba przyciski, przełączymy się między trybem split, czyli nagrywania osobno każdego mikrofonu na osobną ścieżkę, i trybem mix, czyli połączenia obu mikrofonów na ścieżce stereo. Nadajniki też są identycznej wielkości jak te z modelu pierwszego. Posiadają bardzo dobrej jakości wbudowany mikrofon pojemnościowy. Mamy też złącze mini jack do podpięcia mikrofonu krawatowego na kablu, gdybyśmy taki mikrofon potrzebowali. Obok znajdują się dwie diody pokazujące stan baterii i stan połączenia z odbiornikiem. Z przodu na obudowie natomiast znajduje się włącznik, a od spodu mamy taki sam klips montażowy jak na odbiorniku. Wireless Go 2 umożliwia nagrywanie w trybie zarówno split oraz mix. Te tryby pozwalają np. na nagrywanie każdego mikrofonu oddzielnie lub połączenie ich w jedną ścieżkę stereo. Co chciałem Wam teraz pokazać, to tryb mix i split. W tym momencie oba mikrofony są ustawione na tryb mix i oba sygnały z tych dwóch mikrofonów są miksowane w jedną ścieżkę stereo. Nie ma tutaj nagrywania na lewy i prawy kanał mono, ale przełączę się na tryb split. Tryb split natomiast nagrywa mikrofon numer 1 na prawy głośnik, natomiast mikrofon numer 2 na lewy głośnik. Dlatego każdy z mikrofonów jest słyszalny tylko w jednym z głośników, w lewym lub w prawym. To jest tryb split, czyli nagrywanie na dwa osobne kanały. W tym momencie mówię do prawego głośnika, a w tym momencie mówię do lewego głośnika. I później te dwie ścieżki można w postprodukcji sobie wyciszać, można je regulować, dzięki czemu nie mamy problemu z postprodukcją. Nie mamy problemu z tym, że jedna ścieżka jest za cicho, druga za głośno. Oba źródła dźwięku możemy w postprodukcji później dostosować sobie do własnych potrzeb. Tryb split wykorzystuje się często na przykład do nagrywania wywiadów, które są później edytowane. I w programie do montażu mamy wtedy możliwość edytowania dźwięku każdego z mikrofonów z osobna. Przede wszystkim jest to potrzebne do wyrównania zbyt dużych różnic w głośności między dwoma mikrofonami, które nagrywaliśmy. Tryb mix jest za to bardzo pomocny wtedy, kiedy robimy materiał na gotowo. Nie będzie on później edytowany lub gdy po prostu nie może być edytowany, jak na przykład w czasie transmisji na żywo, spotkania na Zoomie lub wtedy, kiedy korzystasz tylko z jednego z mikrofonów. Jeżeli korzystamy z trybu mix, to mamy możliwość włączenia w aplikacji Rode Central ścieżki zapasowej Safety Track. Dzięki temu dla bezpieczeństwa jest nagrywana jedna ścieżka z dużo mniejszym wzmocnieniem minus 20 dB. Wireless Go 2 mają możliwość zmiany wzmocnienia. Można to robić krótko, wciskając przycisk dB. Regulacje można wykonywać w dwóch trybach. W trybie uproszczonym i wtedy przełączać się między minimalnym wzmocnieniem, które wynosi minus 24 dB, średnim minus 12 dB i maksymalnym 0 dB. Mamy także możliwość zmiany w trybie precyzyjnym w przedziale od minus 30 dB do 0 dB w precyzyjnych krokach co 3 dB. Oba mikrofony mają wbudowaną pamięć i funkcję nagrywania. Bardzo przydatną funkcję, która pełni rolę backupu na wypadek utraty sygnału między nadajnikiem i odbiornikiem. Żeby z niej skorzystać, musimy ją dla każdego mikrofonu na początku aktywować w oprogramowaniu Rode Central. Wtedy każdy mikrofon rozpoczyna automatyczne, ciągłe nagrywanie, jeśli jest włączony odbiornik i nadajnik i na początku, jeżeli się wykryją. W pamięci mikrofonu zmieści się do 40 godzin nagranego skompresowanego materiału lub jeżeli włączymy odpowiednią funkcję w Rode Central, możemy nagrać do 7 godzin materiału wysokiej jakości nieskompresowanego. Jeżeli pamięć w mikrofonach się zapełni, urządzenie automatycznie rozpocznie nadpisywanie plików od tych najstarszych. Aplikacja także zaznacza miejsca, gdzie został utracony sygnał znacznikami. To są takie czerwone flagi, które będziecie widzieli na timeline'ie audio. Akumulatory wbudowane w odbiornik i mikrofony nie są wymienialne, ale w wersji pierwszej po około 1,5 roku używania nie zauważyłem praktycznie żadnego spadku wytrzymałości akumulatora. Bardzo ważna sprawa, że można zarówno mikrofon, jak i nadajniki ładować z powerbanka i równolegle używać ich, co nie jest standardem w innych mikrofonach bezprzewodowych. W zestawie dostajemy dla każdego z mikrofonów osłonę przeciwwietrzną typu Deadcat, szczególnie pomocną, jeśli nagrywamy na zewnątrz i nie chcemy, aby wiatr powodował niepotrzebny hałas na nagraniu. Mocuje się je bardzo łatwo i pewnie do mikrofonu wbudowanego w nadajniki i najważniejsze, że już nie odpada tak łatwo jak to miało miejsce w wersji pierwszej.
Rode Wireless Go 2 możemy połączyć praktycznie do każdego urządzenia. Mamy możliwość podłączenia kablem mini jack 3,5 mm TRS, np. do aparatu, lub jeżeli chcemy podłączyć mikrofony do wejścia XLR, potrzebujemy jedynie przejściówki Rode VXLR lub VXLR Plus, jeżeli urządzenie podaje zasilanie Phantom Power. Jeśli chcemy podłączyć mikrofony do telefonu z Androidem lub do iPhone'a, możemy to zrobić zarówno wykorzystując łącze mini jack 3,5 mm, używając kabla TRRS oraz przez złącze cyfrowe USB-C. Do Androida potrzebujemy dosłownie zwykłego kabla z dwoma złączami USB-C, natomiast do iPhone'a będzie nam potrzebny kabel ze złączem USB-C do Lightning. Sprawdzając te mikrofony, zauważyłem, że z moim telefonem, jeżeli łączę się przez USB-C, już nie mam problemu z wykrywaniem mikrofonu przez aplikację kamery. Wcześniej z wersją pierwszą, przy połączeniu przez mini jacka i przejściówkę USB-C, musiałem korzystać z aplikacji Open Camera, w której wybierałem manualnie źródło dźwięku. Teraz mikrofony działają z każdą aplikacją do nagrywania bez żadnych problemów. Dodatkowo, jeżeli po nagraniu chcę odtworzyć film, nie muszę już odłączać mikrofonu, żeby głośniki w telefonie zaczęły działać. Mikrofony można podłączyć przez port USB-C także do komputera. Wykrywane są wtedy jak normalny mikrofon USB i to ułatwia na przykład wykorzystanie tego zestawu na przykład do wideokonferencji w Zoomie. W Zoomie wystarczy, że wybiorę jako źródło dźwięku mikrofon Rode Wireless Go 2 i mam super dźwięk. Pamiętajcie tylko, jeżeli używacie dwóch mikrofonów w Zoomie, skorzystajcie z trybu Mix. Jeżeli korzysta się dodatkowo z wyjścia USB-C, to można wykorzystać wyjście mini jack do monitorowania dźwięku przez słuchawki. Rode dodał także nowy program Rode Central, z poziomu którego możemy ustawiać funkcje w odbiorniku i nadajnikach. Na razie jest to program na komputer, ale ma być też aplikacja mobilna na iOS-a i Androida. W odbiorniku możemy włączyć opcję oszczędzania baterii. Mamy też opcję zmiany trybów wzmocnienia z 3-stopniowego na bardziej precyzyjny Fine. Trzecia ikonka jest od regulacji wzmocnienia. Czwarta ikonka zmiana trybu Split na Mix. Następnie włączenie kanału bezpieczeństwa. I na końcu tryb przycisku Power, marker lub zmiana trybu podświetlenia ekranu. Pod spodem kilka informacji o stanie odbiornika. Jeżeli podłączymy natomiast nadajnik, możemy przeglądać nagrane pliki po lewej stronie. Program ma także wbudowany odtwarzacz, na którym widać także zaznaczone markery. Wtedy, kiedy je zaznaczyliśmy lub kiedy straciliśmy sygnał. Jeżeli klikniemy na zębatkę, wchodzimy w opcję, gdzie u góry możemy włączyć tryb nagrywania i aktywować opcję wyciszenia za pomocą przycisku Power na mikrofonie. Pod spodem mamy informacje o nadajniku oraz możemy zmieniać ustawienia jakości nagrywania. To, co widzicie tutaj, to setup pozwalający sprawdzić i porównać dwa mikrofony Rode Wireless Go 1 oraz wersję drugą. Historia firmy, która odniosła tak oszałamiający sukces w internecie, że jej nazwa stała się synonimem internetowej wyszukiwarki. W zaledwie kilka lat zrewolucjonizowała sposób zdobywania informacji i rozwinęła się w giganta wartego obecnie więcej niż koncerny Disney i General Motors razem wzięte. Historia firmy, która odniosła tak oszałamiający sukces w internecie, że jej nazwa stała się synonimem internetowej wyszukiwarki. W zaledwie kilka lat zrewolucjonizowała sposób zdobywania informacji i rozwinęła się w giganta wartego obecnie więcej niż koncerny Disney i General Motors razem wzięte. Podsumowując ten test, wydaje mi się, że nie ma większej różnicy w jakości mikrofonu wbudowanego w Rode Wireless Go 1 i Rode Wireless Go 2. Także jeżeli chcecie wybierać między tymi dwoma mikrofonami, to nie musicie się skupiać na jakości dźwięku, ponieważ dają one praktycznie taką samą jakość dźwięku. Jednak Rode Wireless Go 2 ma wiele innych, bardzo przydatnych funkcji. Teraz to, co chciałem Wam pokazać, to oczywiście porównanie, jeżeli opuszczę szybę i mamy większy szum wiatru. Nagrywamy w warunkach, które są naprawdę ciężkie dla wielu mikrofonów. I żeby zebrać taki dźwięk, najlepiej zamocować sobie osłonę przeciwwietrzną Dead Cat. I to bardzo pomaga, żeby zniwelować ten szum. W tym momencie mam opuszczoną szybę, nagrywam mikrofonem Rode Wireless Go. A teraz to, co słyszycie, to mikrofon wbudowany w telefon i pytanie, czy słyszycie różnicę
Dajcie oczywiście znać w komentarzach, który mikrofon według Was lepiej zbiera, który daje lepszy dźwięk. Według mnie mikrofon krawatowy, ponieważ jest bliżej ust, powinien rejestrować czystszy mój dźwięk, czystszy głos, a powinien mniej rejestrować dźwięki otoczenia. Jeżeli chodzi o zasięg, zobaczymy, jak daleko będzie sygnał zbierany. Na początku zrobimy sobie test. Ja będę szedł tyłem do aparatu, będę cały czas mówił i zobaczymy, w którym miejscu stracimy zasięg, kiedy będzie przerywane. Idę w tamtym kierunku, będziemy sprawdzali zasięg Rode Wireless Go 2. 6 metrów, 10 metrów, 15 metrów. 20 metrów, 25, 30 metrów. Ja w tym momencie jestem już 70 metrów od aparatu. 70 metrów i stoję twarzą do aparatu. Pytanie, czy nadajnik z odbiornikiem mają sygnał. Jeżeli tak, no to 70 metrów w tym momencie. Idziemy dalej. Znowu się odwracam plecami i idę znowu do przodu. 72, 100 metrów to jest już kawał odległości. W tym momencie jestem odwrócony twarzą do aparatu i jestem oddalony o 100 metrów od aparatu. 140 metrów. Zaraz będę na końcu areny lekkoatletycznej i tutaj z tego, co mi pokazuje, jest około 160 metrów i pytanie, czy mnie słychać. 170 metrów. Tutaj jest w tym momencie 160 metrów i w tym momencie jest 120 metrów. Teraz mamy około 110 metrów. Teraz zasięg powinien być bardzo dobry. 100 metrów. Teraz mamy około 50 metrów. Teraz mamy 30 metrów. 10 metrów i jestem przy Was. Zaraz zobaczymy, czy sygnał doleciał, czy gdzieś się zgubił. Ja mam słuchawki ze sobą, także od razu podsłucham go. Gdybym miał podsumować ten cały test i powiedzieć Wam, czy warto kupić Rode Wireless Go 2, to szczerze powiem, nie znam w tym momencie lepszego zestawu bezprzewodowych mikrofonów niż właśnie Rode Wireless Go 2. Ma wiele zalet, wiele plusów, wiele rzeczy także jest naprawianych przez update'y. Dodawane są nowe funkcje i na początku, kiedy wypuszczono Rode Wireless Go 2, mógł zapisywać wewnętrznie tylko 24 godziny i inżynierowie jednak upchali na tą samą pamięć skompresowany materiał w ilości 40 godzin, więc to już jest niesamowity update. Mam nadzieję, że Rode zrobi jeszcze jedno ważne uaktualnienie, a mianowicie pozwoli na wybór mikrofonu i indywidualne wzmocnienie każdego z tych dwóch mikrofonów, a nie tak jak jest teraz, wzmacniamy oba mikrofony tak samo. Pamiętajcie o tym, że dźwięk w filmach jest najważniejszy. Nieważne gdzie jesteście, nieważne co robicie, zawsze zaczynajcie od tego, żeby zadbać o dobry dźwięk. A te mikrofony Wam to umożliwią, także gorąco polecam. Jestem mega zachwycony tymi mikrofonami. Przed chwilą przeprowadziłem test długodystansowy, 200 metrów w otwartej przestrzeni, spokojnie Rode Wireless Go 2. Niesamowita rzecz.